В конце ноября, в оттепель, часов в 9 утра, поезд Петербургско-Warszawskiej железной дороги na всех парах podchodził k Peterburgu. Tak zaczyna się dzieło Fiodora Michajłowicza Dostojewskiego Idiota. Czytamy po rosyjsku. Tłumaczenie zawdzięczamy polskiemu tłumaczowi, panu Jerzemu Jędrzejewiczowi. Wydawnictwo Państwowy Instytut Wydawniczy. Trochę historii. W 1864 umiera żona Fiodora Dostojewskiego na gruźlicę. W tym samym roku umiera również jego brat. Fiodor Dostojewski bierze na siebie zobowiązania wobec wierzycieli, zobowiązania swojego brata, choć przecież wraz z jego śmiercią te zobowiązania wygasły. Fiodor Dostojewski uważa, że honor i cześć jego brata jest ważniejsza niż pieniądze. Ale przez to grozi mu więzienie za długi. Grozi mu to, że wynagrodzenie, które właśnie otrzymał za zbrodnię i karę, która okazała się wielkim sukcesem wydawniczym, odbiorą wierzyciele. A jeśli nie odbiorą, być może spróbują go wsadzić do więzienia po to, aby wywrzeć na niego presję. Jego młoda żona Anna Grigoriewna podejmuje decyzję. Trzeba wyjechać z Petersburga, tak aby być daleko od wierzycieli, aby zyskać na czasie, a poza tym za granicą, we Włoszech, w Niemczech, w Szwajcarii, w tamtym czasie było dla mieszkańca Petersburga taniej. Przypomnę, że Gogol napisał swoje martwe dusze właśnie we Włoszech. Fiodor Dostojewski dociera do Genewy. Rozpoczyna tam pisać swoje dzieło Idiota. Młoda żona jest w ciąży. Wkrótce na początku 1868 roku urodzi się córeczka. Pierwsze dziecko 46-letniego mężczyzny. Będzie to dla niego źródłem wielkiego szczęścia, radości. Będzie mu się wydawać, że dziecko już go rozpoznaje. Ale cierpią z powodu nędzy. Cierpią z powodu nędzy spowodowanej w dużej mierze przez samego Fiodora. Jest hazardzistą, namiętnie gra w ruletkę. Przygrywa nawet spódnicę swojej żony. Ta pisze listy do swojej rodziny, prosząc o pomoc. Po kilku miesiącach córeczka umiera. Umiera na chorobę, umiera z powodu braku być może właściwej opieki, na nędzę. Żona krzyczy. Sąsiedzi, Szwajcarzy upominają ją, że wpływa im na nerwy. Fiodor Dostojewski nie zapomni im tego do końca życia. Śmierć Soni, śmierć 3-miesięcznego dziecka, z którym Fiodor Dostojewski wiązał już takie nadzieje, zmieniła to dzieło. Sprawiło, że po pierwszej części ono jest trochę inne. Rozpoczynamy czytanie dzieła, które jest uważane za trudne. Dlaczego jest uważane za trudne? Jest kilka przyczyn. Ta pierwsza to różnice kulturowe. Gdy czytamy Idiotę Fiodora Dostojewskiego, jesteśmy zdumieni, jak to ludzie mogą sobie godzinami rozmawiać, siedzieć na werandzie i po kolei wypowiadać się, odnosić się do swoich wypowiedzi nawzajem, dyskutować ze sobą godzinami,
całymi wieczorami, przedstawiać swoje idee, emocjonować się. Dziś chyba coś utraciliśmy z tego ducha rozmowy, czy potrafimy rozmawiać, czy Facebook nam to zastąpi. Myślę, że nie, chociaż ja wierzę, że wciąż można i takie rozmowy są wciąż możliwe. Dopóty jesteśmy ludźmi, są możliwe. Jest też jeszcze inny powód, dla którego może być trudno czytać Fiodora Dostojewskiego. Fiodor Dostojewski był człowiekiem głęboko wierzącym. Na katordze otrzymał Ewangelię. Otrzymał ją od żon dekabrystów. W tę Biblię, która będzie mu towarzyszyć do końca życia, było włożone 10 rubli. On będzie z nią spał, trzymał ją pod poduszką. Kiedy będzie umierał, przekaże ją swojemu synowi Fiodorowi. Ewangelia. Przez 3 lata Fiodor Dostojewski na katordze mógł czytać tylko jedną książkę i czytał ją uważnie. I ta książka jest w jakimś sensie powtórzona, w jakimś sensie odniesienia do Ewangelii są w tej książce i nie można zrozumieć dogłębnie sensu tej książki, nie znając Ewangelii. Ewangelii, która dla niewierzących jest przecież jednym z najważniejszych dzieł ludzkiej kultury, więc znać ją powinni. Kim jest kniaź Myszkin? A może jest to kniaź Chrystus, tak jak napisał to w jednym ze swoich listów, pisząc o swoim dziele sam Dostojewski. Nie nazwał go jednak Chrystus, nazwał go Myszkin. Ironicznie, pomniejszająco, w końcu taka myszka mała, niewinna. Odbija się w tym stosunek do ludzi, stosunek do jego bohatera. Jest kimś nieznacznym, kimś małym, drobnym, śmiesznym. Dostojewski chce, żebyśmy to my odkryli to, że kniaź Myszkin jest kniaziem Chrystosem. Mówi się, że czytamy książki, ale często książki czytają nas. A więc z czytania wychodzi to, kim my jesteśmy. I tu chrześcijaństwo Dostojewskiego, jego idea tego, że przyszedł Chrystus właśnie wtedy, w XIX wieku, do Rosji. Przyjechał ze Szwajcarii. Przyjechał po wielu latach niebytności. Chrystus też pojawił się nagle w wieku 33 lat. Był dzieckiem, potem gdzieś zniknął. Pojawił się już jako osoba dojrzała. Kniaź Myszkin wspomina o swoim pobycie w Szwajcarii, o byciu dzieckiem, o leczeniu. Również zjawia się, można powiedzieć, znikąd, z pewnej nieokreśloności. On sam mówi, że nie wie, co się z nim tak naprawdę działo. Można powiedzieć, że ten kniaź Myszkin przybywa po to do Rosji, aby wystawić ludzi na próbę, ale nie jest to próba, w której on namawia do złego. Jest to próba, w której on jest po prostu dobrym. Dostojewski w swoich listach o idiocie, o swoim dziele pisał, że chce pokazać człowieka położycielno прекрасного, a więc całkowicie pięknego, doskonale pięknego. Pokazując tego człowieka doskonale pięknego, on pokazuje sytuację, w której Chrystus przyszedł do nas i pokazuje, jak w tych spotkaniach kniazia Chrystusa ludzie się zmieniają lub się nie zmieniają, bo przecież Chrystus, który przyszedł, czynił cuda, umarł na krzyżu i niewiele zmienił. Można powiedzieć, że ta idea Chrystusa, który przychodzi, jest w jakimś sensie zakorzeniona w duchowości prawosławnej. Przypomnijmy sobie z wygnania ludzi z raju, gdy Bóg zapowiada, że ty dla Ewy,
twoje potomstwo zmiażdży mu, wężowi, głowę, a ono zmiażdży ci piętę. Więc jest to w naszej polskiej Biblii, jest to zapowiedź wydarzenia, które ma być w przyszłości. Tym wydarzeniem jest przyjście Chrystusa, Mesjasza. W tłumaczeniu prawosławnym jest taki ciekawy element, bo jest to tam napisane, że ona będzie ci miażdżyć głowę, a ty będziesz kąsać ją w piętę. A więc jest to opis jakiejś sytuacji egzystencjalnej, czegoś, co się będzie wydarzać wciąż. Można więc powiedzieć, że Chrystus wciąż przychodzi, że przychodzi w postaci ludzi, których spotykamy dookoła, kniazi Myszkinów. Spotkamy również inne nazwy, imiona kniazia, określenia w spotkaniach z ludźmi. Każdy będzie go nazywał trochę inaczej, bo będzie inaczej go odbierał. Nikt nie nazwie go Chrystusem, chociaż będą widzieć świętość jego postaci, będą widzieć to piękno, którym on emanuje, to bycie pięknym człowiekiem dla innych. Kniaź Myszkin przybywa do ludzi. Przybywa do ludzi i wystawia tych ludzi na próbę. Zacznijmy od pociągu. W pociągu naprzeciwko siebie spotykają się kniaź Myszkin i Parfion Rogorzyn. Imię Parfion jest imieniem, które oznacza prawiczka, osobę niewinną, dziewicę. Parfion jest osobą namiętną i z czystością, z niewinnością nie ma nic wspólnego. Aby jeszcze pogłębić ten kontrast między kniaziem Myszkinem a Rogorzynem, okazuje się, że Rogorzyn mieszka w dawnym domu Skopców. Skopcy to byli ludzie, którzy uważali, że wskutek grzechu pierworodnego, sekta chrześcijańska, że wskutek grzechu pierworodnego ludziom wyrosły narządy rodne, że to jest skutek grzechu pierworodnego. Dlatego oni kastrowali się. Gdy o tym czytałem, nie mogłem długo czytać ani patrzeć tego, co oni ze sobą robili, z kobietami i ze sobą. Okrutna sekta, która była wrogiem cielesności. Rogorzyn jest taką osobą namiętną na granicy szaleństwa. I to szaleństwo w końcu go dopadnie i pokona. Spotkanie z Rogorzynem. Jak reaguje Rogorzyn na kniazia Myszkina? Kogoś, kto jest otwarty, szczery, kto się nie obraża. Kiedy się rozstają, mówi: nie wiem, książę, za co cię polubiłem, może dlatego, że cię spotkałem w takiej chwili, ale przecie jego też spotkałem, wskazał na Lebiedziewa, a nie polubiłem. Przyjdź do mnie, książę, zdejmiemy z ciebie tę getrzyskę, ubiorę cię w najlepsze futro skóny, w białą kamizelkę albo jaką zechcesz, napcham ci pełne kieszenie pieniędzy i pójdziemy do Nastasji Filipowny. Przyjdziesz? Być może Rogorzyn chce tylko, aby książę Myszkin wprowadził go na salon, bo on sam czuje się niegodny tego, aby wkroczyć do salonu Nastazji Filipownej. Jak odpowiada książę Myszkin? Książę Myszkin wstał, grzecznie podał Rogorzynowi rękę i rzekł do niego uprzejmie: z największą przyjemnością przyjdę i bardzo panu dziękuję za to, że mnie pan polubił. Prawda? Jakie dziecięce, niewinne. Można komuś dziękować za to, że ktoś kogoś polubił. Można powiedzieć, że pokochał. Może jeszcze dzisiaj wpadnę, jeśli zdążę, bo powiem panu otwarcie i pan bardzo mi się spodobał, zwłaszcza kiedy pan opowiadał o brylantowych kolczykach. Nawet już przed tym opowiadaniem poczułem do pana sympatię, chociaż ma pan ponurą twarz. Dziękuję panu również za obiecane mi ubrania i futro, bo rzeczywiście ubranie i futro przydadzą mi się wkrótce. Co zaś do pieniędzy,
to w obecnej chwili nie mam prawie ani grosza. Wzruszająca jest ta otwartość, ta gotowość na przyjęcie również daru od osoby, którą pierwszy raz spotyka, ta dziecięca ufność. Potem Rogorzyn pyta go, czy lubi płeć piękną. On odpowiada: ja przecież wskutek mojej wrodzonej choroby wcale nawet nie znam kobiet. I wtedy odpowiada Rogorzyn: jeśli tak, to znaczy, że książę jest całkiem jak ten, tu jest tłumaczenie, głupiec Boża, takich Pan Bóg lubi. Tu Rogorzyn nazywa go jurodliwym. Jurodliwy to ktoś, kogo można przetłumaczyć nie tyle jako głupiec Boży, ale raczej jako szaleniec. To szczególny ruch w prawosławiu, w tej duchowości prawosławnej, w którym ludzie sami dążą do tego, aby okazać się głupimi, szalonymi. Jaki jest cel takiego zachowania? Jest ośmieszenie światowych wartości, ukrycie swoich dobrych intencji, skierowanie na siebie cierpienia, sprawienie, żeby ludzie cię obrażali, ośmieszali, jest takie wzięcie na siebie cierpienia. Wzorem podobno jest prorok. Pierwszymi jurodliwymi był prorok Izajasz, który chodził 3 lata nago, aby pokazać ludowi, uprzedzić go niewoli egipskiej. Inny jadł chleb na krowim łajnie. Kolejny ożenił się z prostytutką, aby pokazać niewierność narodu Izraela wobec swojego Boga. Ta myśl o tym, że bycie jurodliwym, bycie głupcem, że ono jest bliskie świętości, ona będzie powracać. Na szczęście w tym tekście Fiodora Dostojewskiego są również elementy ironiczne. Być może, nie wiem, czy było to zamierzone, ale mnie to śmieszy, to pokazuje pewną poczucie humoru Fiodora Dostojewskiego. Dam kilka przykładów. O generale Jepańczynie Fiodor Dostojewski pisze, że tak bał się swojej żony, że aż ją kochał. Potem o jego córkach pisze, że nieżyczliwi, z przerażeniem w oczach opowiadały o tym, ileż to one przeczytały książek. W innym fragmencie mówi, że co przystoi człowiekowi z człowiekiem, nie przystoi gościu z człowiekiem. Kiedy kniaź Myszkin mówi, że na pytanie generała Jepańczyna mówi, że chce pracować, Jepańczyn odpowiada: o, wy filozof. To mi się najbardziej podoba ten fragment. Wracamy do tekstu. Kolejne spotkanie. Kniaź Myszkin udał się do domu generała Jepańczyna. Kolejne spotkanie to spotkanie z kamerdynerem. Tak, każde spotkanie, w którym kniaź wypowiada jakieś swoje myśli, głosi, można powiedzieć, jakąś swoją naukę, będzie takim spotkaniem, którym się zajmiemy. To spotkanie z kamerdynerem jest okazją do tego, aby kniaź Chrystus, kniaź Myszkin przekazał swój stosunek do kary śmierci. Przeczytam. Zabić za morderstwo to kara niewspółmiernie duża w stosunku do samej zbrodni. Zabójstwo na mocy wyroku jest bez porównania okropniejsze niż zabójstwo dokonane przez bandytę. Ciąg dalszy. Dlaczego jest okrutniejsze? Bo tu całą ostatnią nadzieję, z którą umierać jest 10 razy lżej, odbierają człowiekowi na pewno. Tu jest wyrok i w tym, że na pewno się nie uniknie jego skutków, tkwi cała ta okropna męka, od której nie ma nic na świecie silniejszego. Kolejne pytanie. Kto powiedział, że natura ludzka zdolna jest znieść to bez obłąkania? Po co ten gwałt ohydny, niepotrzebny, bezcelowy? Może istnieje taki człowiek, któremu przeczytano wyrok, dano się pomęczyć, a potem oznajmiono: idź, zostałeś ułaskawiony. Tylko taki człowiek mógłby coś niecoś opowiedzieć.
Chrystus też mówił o tej męce i o tym strachu. Nie, z człowiekiem nie wolno tak postępować. Kiedy Chrystus mówił tak o tej męce? W ogrodzie oliwnym. W ogrodzie oliwnym modlił się do Boga: odbierz ode mnie ten kielich. Spraw, abym się tak nie męczył, ale jeśli taka jest Twoja wola. Ale jest to również historia z życia samego Dostojewskiego. Skazany na karę śmierci stanął przed plutonem egzekucyjnym. Za 10 minut miał umrzeć, miał zostać rozstrzelany. Było to przedstawienie, bo car ułaskawił tych, którzy czytali niedozwolone, nieprawomyślne pisma za czytanie. Kara była niewspółmiernie wielka do przewinienia, jeśli w ogóle o czymś takim można powiedzieć. Ale ci, którzy tam byli, spodziewali się śmierci, pluton egzekucyjny i w ostatniej chwili ułaskawienie. Ale jeden z tych pietruszowców, członków kółka Pietruszewskiego, którzy czytali przesłane z zagranicy pisma, które były pismami rewolucyjnymi, stracił rozum, oszalał. I być może jest to ślad właśnie tego spotkania. Jak zachowuje się kamerdyner wobec tej opowieści? Jaka jest jego reakcja? Kamerdyner, chociaż nie umiałby tak wyrazić wszystkiego jak książę, zawsze jednak wprawdzie nie wszystko, ale co ważniejsze zrozumiał. Widać to było nawet z jego rozczulonej twarzy. Zrozumiał i zaczął być miłym dla księcia, którego traktował na początku jako osobę, jak żebraka, który być może przychodzi po to, aby domagać się jakiejś finansowej pomocy. Kolejne spotkanie z Jepańczynem zostaje przedstawione. Spotykają się i wtedy kniaź Myszkin mówi, że poszukuje dobrych ludzi. Potrzebni mi są dobrzy ludzie, mam nawet pewien interes. Kniaź Myszkin ma pismo, którego kilkakrotnie nie może wyciągnąć, pokaże je dopiero na takim ważnym spotkaniu później. I to, że nie może wyciągnąć tego pisma, to sprawia, że ten tekst o tym, że szukam dobrych ludzi, potrzebuję dobrych ludzi, mówi do Japończyka: słyszałem, że wy jesteście dobrymi ludźmi. Japończyn, który jest nastawiony negatywnie, powoli się zmienia. Kiedy ten chce go, mówiąc brzydko, odprawić, spławić jest takie brzydkie słowo. Przeczytam. Spojrzenie księcia w tej chwili było tak dobrotliwe, a uśmiech jego tak nie zdradzał jakichkolwiek utajonych, nieprzyjaznych uczuć, że generał raptem zatrzymał się, jakby innym okiem spojrzał na swojego gościa. Cała ta zmiana spojrzenia odbyła się błyskawicznie. Kniaź tłumaczy się. Jednak ja naprawdę nie po to tylko, żeby poznać się... Jednak ja naprawdę nie po to, tylko żeby poznać się z ludźmi. Myślę jednak, że Panu przeszkodziłem w pracy i to mnie niepokoi. A więc nie przyszedł po pomoc, nie prosi o pieniądze. Chciał poznać dobrego człowieka. Proszę Pana, rzekł generał z wesołym uśmiechem, jeśli Pan istotnie jest taki, jak mi się wydaje, to na pewno przyjemnie będzie się z nim poznać. Tylko widzi Pan, ja osobiście jestem wciąż zajęty i zaraz siądę znowu, żeby coś przejrzeć i podpisać, a później udam się do jego książęcej mości, następnie zaś do biura, no i w rezultacie, chociaż mile widzę ludzi dobrych, ale jednak znamienne jest to, że kiedy pojawia się książę Myszkin, w ludziach budzą się dobre uczucia, zmieniają się ich nawyki. Kniaź Myszkin pokazuje, że
Ludzie są sobie bliżsi niż się im wydaje. Jest taki piękny fragment. I wreszcie zdaje mi się, że jesteśmy ludźmi różnego pokroju z wielu względów, że między nami chyba nie może być wiele punktów wspólnych, chociaż, wie pan, w to właśnie nie bardzo wierzę, gdyż często tak się tylko zdaje, że ich nie ma, a one są i jeszcze jakie. To lenistwo ludzkie sprawia, że ludzie tak się na oko sortują i nic nie mogą znaleźć. Zresztą może to pana nudzi. Wie pan, czy interesuje się kniaziem Myszkinem? On opowiada o swoim pobycie w Szwajcarii i wtedy po raz pierwszy nazywa siebie idiotą. Mówi o swojej chorobie, o padaczce, na którą cierpiał również Fiodor Dostojewski. Opowiada, że często takie choroby uczyniły z niego prawie idiotę. Książę tak się wyraził, idiotę. Słowo idiota to też jest słowo znaczące. Oczywiście my w tej chwili uważamy, że jest to słowo takim, jakim je określił w XVII bodajże wieku Paracelsus, że idiota oznacza chorobę umysłową, pewne braki intelektualne. Natomiast na początku słowo idiota w języku greckim oznaczało każdego, kto nie ma posady państwowej, więc jest takim człowiekiem bez wpływów w Bizancjum. W Cesarstwie Rzymskim, w języku łacińskim oznaczało osobę niewykształconą, prostą. Dopiero później stało się oznaką kogoś, kogo trzeba odrzucić, nad kim można drwić i kogo można wyśmiewać. Tu kniaź Myszkin nazywa siebie sam idiotą, ale być może chodzi mu o kolejną myśl, która jest zakorzeniona w prawosławiu. Idiota jest bliski słowu jurodliwy. Nawet jest takie sformułowanie, że stawać się idiotą aż do świętości. I na tej punkcie, w tej chwili, z tą myślą, że można, że tak naprawdę ci, których uważamy za idiotów, to być może są święci, zatrzymamy nasze rozważania. Będziemy się spotykać jeszcze wiele razy, bo jest to wspaniałe, wielkie dzieło z ogromem treści, którą się można zachwycić. Dziękuję.